Okej, chyba jesteśmy na żywo. Cześć Tomek. Cześć Przemek. Cześć. Dzisiaj nagramy, czy pokażemy Wam, wszystkim tym, co zainwestowali w Spacewalkers, co się dzieje w studiu w Krakowie. Tomek przygotował nam krótką prezentację. No i zobaczymy, co tam słychać na orbicie, tak? Bo będziemy mówić o pierwszej grze studia. Znaczy w sensie grze Korekta, nie jest to Przemku pierwsza gra, to jest gra Zero. Interregnum Chronicles Signal jest to gra Zero w serii Interregnum Chronicles. To jest gra, która już teraz będzie wychodziła na rynek. Premierę planujemy w lipcu. Dobra, czyli ta gra jest tak naprawdę taką wizytówką studia, tak? Tak to mam rozumieć? Tak. To jest taka mała narracyjna gra, która jest wizytówką studia, która będzie wizytówką studia. No dobra, to w takim razie z chęcią sam zobaczę, co tam udało się zrobić, bo też nie widziałem. Aha, tu jest menu, tak? Tak, ekran ładujący jest mocno work in progress, więc nie zwracajcie na to uwagi. To jeszcze nie jest wersja gotowa, to jest po prostu to, co się Tak, do to jest gra, która jest na końcówce developmentu. Są tu jeszcze rzeczy tymczasowe. Natomiast jeśli chodzi o choćby wygląd stacji, jest to mniej więcej tak to będzie wyglądało w tej chwili. Generalnie gra, jak może się już zdążyliście zorientować, ma miejsce w kosmosie, gdzie nie ma grawitacji. Jesteśmy astronautą na stacji kosmicznej, który zamknięty tam z niestabilną sztuczną inteligencją, z którą za chwilę porozmawiamy sobie tutaj na tym ekranie, to jest jej pokoik. Mają za zadanie analizować tajemniczy sygnał z drugiego krańca galaktyki, który potencjalnie jest pierwszym kontaktem z obcą cywilizacją. I zadaniem naszym, czyli gracza, operatora na tej stacji jest nadzorować rozwój tej sztucznej inteligencji, która poprzez analizę tego sygnału staje się coraz bardziej zaawansowana i tak mniej więcej wygląda fabuła gry. Nie będę tutaj zdradzał szczegółów odnośnie tego, co dzieje się później, ale generalnie na to polega gra. Jest to gra narracyjna, dość krótka, ale też taka miała być, taka jest idea krótkiej gry narracyjnej, która ma pokazać po prostu, co potrafimy, kim jesteśmy i w jakim kierunku chcemy iść, jeśli chodzi o produkcję gier. Krótka to jest znaczy ile? 4 godziny? No, tak powiedziałbym 2-3. Generalnie raczej tak. No, to zależy, jak ktoś się skupia chyba na szczegółach, tak? Tak, dokładnie tak. To oczywiście zależy wszystko od graczy, od tego, jakim idą postępy. Generalnie w grze jest dość sporo do roboty. Między innymi udało nam się umieścić fragment książki Przemka, twojej książki, No, tak. w grze do poczytania przez graczy. Oczywiście w wersji przetłumaczonej po angielsku, bo cała gra jest po angielsku. Tak by mogli zapoznać się z materiałem źródłowym, jeśli chodzi o sam świat Interregnum. Wiem, że tutaj nie widzicie za bardzo przez to okienko, co tam jest, ale przynajmniej teoretycznie musicie mi zaufać, że jest tam Polska. Jest tam Polska, tak? Tak, ustawiliśmy stację tuż nad Polską. Jest w orbicie geostacjonarnej nad Polską, ponieważ jesteśmy patriotami. Okej, to dobrze. Jak będzie spadać, to przynajmniej to trafi w Warszawę. A powiedz mi tutaj, nie? Aha, czyli obiekty można dotykać. Jak hodować cebulę w kosmosie? Tak. To jest taki nasz wewnętrzny żart, który jest pełno w tej grze akurat. Okej. Dobra, czyli to są jakieś rośliny, z tego co widzę. Jakiś taki Tak, tutaj jest tak zwany ogród. Jest takie centralne miejsce na stacji, gdzie rosną rośliny, a także znajduje się bardzo istotny element gameplayowy, miejsce, gdzie możemy ładować baterie, ale może nie będę o tym mówił zbyt dużo.
Generalnie wolałbym chyba wam pokazać dzisiaj stację, tak jak ona wygląda. Rozumiem, że ta gra jest już blisko ukończenia w takim razie. To jest taka wersja... Tak. Premierę planujemy bodajże na 18 lipca, z tego co pamiętam, w tej chwili. Więc tak, już jest pod koniec. A czy wydawanie gry w lipcu to jest dobry pomysł, jak się będzie na wakacjach? Tak. Akurat tak zaplanowaliśmy tą premierę, żeby była tuż po wielkiej promocji letniej na Steamie. Tak późno, bo generalnie moglibyśmy ją wypuścić wcześniej, ale nie chcemy po prostu wchodzić w konflikt z Summer Sale na Steamie i dlatego. A Summer Sale to jest, na czym to polega dokładnie? Że są jakieś wyprzedaże? No to jest taka duża sezonowa promocja na Steamie, czyli na platformie, na której będziemy dystrybuować przede wszystkim grę. I większość gier wtedy jest przeceniona i generalnie nie należy wtedy robić żadnych premier, no bo ludzie raczej są skoncentrowani na tym, żeby kupować rzeczy, które są przecenione. W sensie gry, nie nowe. Czyli na pewno tak, będzie na Steamie. Jest jakieś inne platformy? Na razie tylko na Steamie, tak naprawdę. To jest główny rynek dystrybucji gier PC na platformę Windowsa i generalnie tylko tam to będzie. Na razie przynajmniej. Dobra. W takim razie jakby wersja, powiedzmy, że dla testerów, beta testerów, jakieś jest coś takiego planujecie, czy tylko wewnątrz zespołu będzie testowane? Tak, za kilka tygodni będziemy organizowali zamkniętą betę, gdzie będziemy chcieli zobaczyć, przetestować jak się gra, że tak powiem, jak generalnie gracze ją odbierają i jeszcze ewentualnie wprowadzić jakieś drobne zmiany przed samą premierą dzięki temu. Czyli rozumiem, gra Zero, czyli to jest na ukończeniu i już są prace nad grą jakby główną? Rozpoczęły się? Tak, już część zespołu, przez to, że ta produkcja już jest na wykończeniu, część zespołu przeszła już, nawet większość zespołu przeszła już do pracy nad kolejną grą, nad grą, którą nazywamy na razie przynajmniej Tactics. I generalnie postępy są już całkiem fajne, spoko. Niestety nie mogę wam nic jeszcze pokazać tak naprawdę, ale zapowiada się super. I to jest gra, której premierę planujemy na 2023. A jakie są plany? Bo rozmawiamy z inwestorami, część chce też wyłożyć troszkę większe pieniądze i zadali mi pytanie, czy jeśli by wpłacili większe pieniądze, nie będę mówił dokładnie jakie, ale większe, to czy zespół, czy tylko będzie czekał na te 5 gier, czy będziemy w stanie równolegle prowadzić kolejne studia, otwierać jakby w Spacewalkers na kolejnych produkcjach? Tak, między innymi takie są plany, żeby rozwinąć jakby koncepcję Spacewalkers na to, by otwierać więcej studiów w innych miastach również, lub też po prostu wchodzić we współpracę z jakimiś istniejącymi zespołami czy studiami i w ten sposób jakby zaproponować inwestorom możliwość inwestycji w większą ilość gier, tak? Żeby zwiększyć tą pulę gier, których będzie dotyczyła inwestycja. Okej, to jest dobra wiadomość w takim razie. Dobra, a czy były jakieś problemy takie, jakby z czym trzeba było się mierzyć? Wiem, że tam ręce się jakoś nie układały z tego, co widziałem. O, co to za komiks? Małpy w kosmosie. To jest jedna z opcjonalnych znajdziek, które można znaleźć na stacji komiksów, które są w dużej mierze żartem, tak, naszym wewnętrznym. Tak, generalnie mieliśmy w pewnym momencie podczas produkcji pomysł, że wielkim twistem na koniec... Przerywam ci, Tekra Space, bateria. Ale zarąbiście. Tak, zgadza się. Mieliśmy taki pomysł, że w pewnym momencie produkcji, który oczywiście odrzuciliśmy, że wielkim twistem na koniec gry będzie to, że nasza postać jest małpą. I te ręce, które widzimy tutaj, nie wiem, czy je widzicie, chyba troszeczkę je widzicie, oczywiście, które są ludzkie,
które właśnie dotykają ścian, przynajmniej czasami, w rzeczywistości są rękami małpy i na koniec ta postać zdejmuje rękawiczki, które były właśnie tymi rękami ludzkimi i tam są takie łapy małpy. Taki żart. Znaczy mnie to wyśmieszyło, ale nie wiem, czy każdego. No tak jak opowiadam, to nie brzmi tak super, to fakt, no ale nas śmieszyło przynajmniej w tym momencie. O, mamy tu TVN? Czy nie? Tak, to jest nasz taki odpowiednik TVN-u w świecie Interregnum. Tutaj będą pojawiały się zaktualizowane informacje na temat tego, co dzieje się na Ziemi. Generalnie to jest jedyne źródło informacji, może nie jedyne, ale jedno ze źródeł informacji tego, co się dzieje na Ziemi, bo sama gra jest jakby opowiada o momencie Interregnum też, czyli w sensie jakby nie patrzeć apokalipsy, tak, wielkich zmian zachodzących na Ziemi. I jakby to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy je zobaczyć w grze tutaj. Dostajemy także maile z Ziemi, od naszej rodziny, współpracowników, którzy nas informują o tym, co dzieje się, na świecie. Jeszcze mogę wam pokazać ten fragment książki, o którym wspominałem, tylko muszę go znaleźć. Nie wiem, gdzie w tym momencie jest ukryty. Bardzo. Może nie pokazuj, bo będzie za łatwo im. Tak. No, niech szukają. Wiem. Jeszcze wiesz, co możesz zrobić? Możesz zrobić, że ukryjemy pakiety Tekracoinu, że jak znajdziesz jakiś kod, będzie limitowana ilość, pierwsze tam 100 osób, które znajdą ten kod, dostają Tekracoin albo token gry. Niech szukają. Spoko, właściwie nie jest pomysł. Mogliśmy tak zrobić. Wiesz, grasz i zarabiasz. No więc dobra, okej. Ja chyba wszystko wiem. To jest taki update dla tych, którzy kupili tokeny Space Walkers i chcą wiedzieć, na co ich pieniądze poszły. No to poszły właśnie między innymi na małpy w kosmosie. Tyle. Tak jest. Tomek, dzięki za... O, tu nie byliśmy chyba, nie? Tu już nie byliśmy. Tam jeszcze Mroczny też. nocny klub, czerwono? Nie. Nie, to taki niebezpieczny, też nie powinniśmy wchodzić. No dobra. Okej, dzięki Tomasz za aktualizację. Pewnie kolejna aktualizacja będzie pod koniec czerwca, na początku lipca przed samą grą. Postaramy się też pokazać wam, nie wiem czy będą jeszcze jakieś materiały z pierwszej gry, chyba jeszcze jej nie będzie, ale przynajmniej jakieś szkice, rysunki. Pierwszej gry, pierwszy jakby zwiastun do pierwszej gry planujemy na koniec tego roku, naprawdę. Wtedy można się spodziewać jakiegoś teasera odnośnie tego, co będzie w grze i o czym ona będzie. Dobra, super. Okej, to co? Wpisuj kod. To jest co, ewakuujesz się, tak? Tak, już koniec. No. I rurą gdzieś lecisz. I tyle. Dzięki Tomasz za prezentację. Słyszymy się, postaramy się za miesiąc, półtora, co się dzieje w studiu. No bo myślę, że każdy, kto zainwestował pieniądze, chciał wiedzieć, co się dzieje z jego pieniędzmi. I co? I działamy, robimy gry i poszerzamy działalność Space Walkers. I tyle. Dziękuję. No, to trzymaj się w takim razie i jesteśmy w kontakcie. Cześć. Cześć.